Obrzędy koronacji papieża można podzielić na następujące etapy. Przejście do miejsca koronacji po zakończeniu mszy świętej i modlitwy wstępne, koronacja tiarą przez kardynała protodiakona, błogosławieństwo dla miasta i świata wraz z ogłoszeniem odpustu zupełnego oraz powrót papieża i asysty do Pałacu Apostolskiego. Po zakończeniu mszy świętej papież w szatach mszalnych, włączywszy w to pontyfikalne rękawiczki, ale bez manipularza, który był zostawiany na ołtarzu, w asyście ceremoniarzy kierował się w stronę lektyki, by w niej udać się na miejsce koronacji. W tym czasie tworzył się już orszak papieski w identycznym porządku jak na rozpoczęcie uroczystości. Orszak przechodził kolejno przez portyk bazyliki, następnie przez schody królewskie, salę królewską i salę błogosławieństw, by dojść do głównej logii zewnętrznej, z której doskonale widać plac Świętego Piotra. To na tym balkonie tradycyjnie koronowano papieży, tak, by lud rzymski mógł uczestniczyć w tej ceremonii, otrzymać związane z nią odpusty i wiwatować na cześć swojego nowego biskupa. Papież po przybyciu na balkon zasiadał na specjalnie wcześniej przygotowanym tronie. Ze względu na ograniczone miejsce, jest zrozumiałe, że towarzyszyła mu tam wyłącznie niezbędna asysta. Byli to kardynałowie diakoni pełniący rolę asystentów, ceremoniarze i prałaci niosący krzyż, tiarę, mitrę oraz świece, a także kardynał protodiakon, który posiadał przywilej koronowania papieża. W praktyce na balkonie znajdowało się więcej osób, na przykład inni kardynałowie, przedstawiciele formacji zbrojnych, kolejni ceremoniarze, czy współcześnie również fotografowie, ekipy radiowe i telewizyjne. Tego rodzaju tłum i ruch wokół Ojca Świętego był czymś charakterystycznym dla liturgii i ceremonii papieskich. W momencie, gdy papież wchodził na loggię i zajmował miejsce na tronie, kantorzy należący do papieskiej muzycznej kapeli sykstyńskiej intonowali motet Palestriny Corona Aurea, której tekst jest zaczerpnięty z mądrości Syracha i psalmu 21. Po zakończeniu śpiewu dziekan kolegium kardynalskiego intonuje Ojcze nasz, które potem odmawia po cichu aż do i nie wódź nas na pokuszenie. Chór odpowiada, ale nas zbaw ode złego. Modlitwa pańska nie kończy się zwyczajowym amen. Następują wersety i responsoria własne dla obrzędów koronacji papieża. Dziekanowi kolegium kardynalskiego odpowiada chór. Modlitwę zamyka oracja. Et de nos inducas in tentationem. Cantemus Domino.
Vuxenate in nomine tuba, jubilate Deo omnis terra, Domine exaudi orationem meam, Dominus vobiscum, Oremus omnipotens sempiterne Deus, dignitas sacerdotii et honor regni, gratiatiam famulo tuo Ioanni, pontifici nostro, ecclesiam tuam fructuose regendi, ut qui tua clementia, pater regum, et rector omnium fidelium constituitur, et coronatur, salubri tua dispositione, cuncta bene gubernantur, per Christum Dominum nostrum. Po oracji drugi z kardynałów diakonów zdejmuje z głowy papieża mitrę. Potem kardynał protodiakon bierze do rąk tiarę, wypowiada słowa koronacji, czyli słynne accipe tiaram i nakłada potrójną koronę na głowę papieża. Pierwszym aktem nowo koronowanego papieża jest udzielenie uroczystego błogosławieństwa ludowi, które tradycyjnie nazywane jest błogosławieństwem dla miasta i dla świata. Papież udziela tego błogosławieństwa stojąc, z tiarą na głowie, odśpiewując teksty modlitw z księgi trzymanej przez arcybiskupów asystentów tronu. Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum auctoritate et potestate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Ioannis Baptiste, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium santorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat a vos, Iesus Christus, in vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem, omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis, omnipotens et misericors Dominus. Niezwłocznie po ostatnim Amen papież udziela błogosławieństwa z zachowaniem zwyczajowej formuły, kreśląc ręką trzykrotnie znak krzyża nad ludem. Po błogosławieństwie pierwszy z kardynałów diakonów asystentów ogłasza ludowi po łacinie, że wszyscy wierni, którzy je przyjęli, otrzymali przypisany do niego odpust zupełny, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej dyspozycji duszy. In Christo Pater et Dominus noster, Dominus Ioannes, Divina Providentia Papa Vigesimus Tertius,
dat et concedit Christi fidelibus secundis qui iceasunt, vel qui ubique terrarum, et sius benedicendis vocem oper radiofonica pie perceperunt, indulgenza plenariam in forma. Zaraz po tym drugi z kardynałów, diakonów, asystentów wygłasza tę samą formułę po włosku. La santità di nostro Signore Giovanni, per divina provvidenza, Papa XXIII, dà e concede a tutti i fedeli qui presenti e a quelli che per mezzo della radio avranno ascoltato la sua voce d'argento la benedizione, l'indulgenza plenaria nella forma consueta della Chiesa. Pregate dunque il Dio per il stato di Santa Romana Chiesa e della sua santità. Po ogłoszeniu odpustu zaczynają bić dzwony bazyliki. Lud wiwatuje na cześć papieża, który jeszcze przez chwilę pozostaje na balkonie i już bez specjalnego ceremoniału błogosławi zgromadzonych, po czym wraca do wewnątrz, by udać się do swoich apartamentów w Pałacu Apostolskim.